Witamy serdecznie na naszych kolejnych spotkaniach. Witam Ciebie, Marku. Witamy wszystkich naszych słuchaczy i wielbicieli. Dzień dobry wieczór. E, Może pozwolę sobie na taki wstępik, dlatego że dzisiaj mamy troszeczkę ciekawy temat dotyczący innego świata. Widzisz, od zawsze patrzymy na wszechświat przez pryzmat własnej biologii. My zakładamy najczęściej, że fundamentem wszystkiego musi być woda i węgiel. Tymczasem ostatnio nauka stawia coraz to takie bardziej odważniejsze pytania o to, czy w ogóle życie mogłoby się rozwijać gdzieś w zupełnie innych warunkach, na przykład przy jakichś ekstremalnych temperaturach, czy w toksycznych atmosferach, czy nawet też w oparciu o jakieś inne pierwiastki albo rozpuszczalniki. Troszeczkę sobie porozmawiamy dzisiaj na temat raportu naukowego National Academics, który był przedstawiony w 2007 roku. No i na temat tego, co z tego raportu wynikło. Dlatego chciałem dzisiaj, żebyśmy przeprowadzili taką rozmowę o tych alternatywnych formach życia, bo okazuje się, że nie jest już to tylko i wyłącznie science fiction, ale jest to coraz bardziej brane faktycznie istniejące. Możemy sobie zadawać pytania, że dlaczego woda czy węgiel są dla nas tak kluczowe, czy w ogóle ciecze jonowe albo krze mogłyby gdzieś tam odegrać jakąś podobną rolę gdzie indziej we wszechświecie, no i wiele, wiele innych ciekawych pytań. Może na samym początku chciałbym Cię zapytać na temat tego, dlaczego Twoim zdaniem woda i węgiel uznawane są na Ziemi za te fundamenty życia i czy rzeczywiście muszą być uniwersalne także w kosmosie. Dlaczego są uważane za fundamenty życia? No bo nasze życie jest właśnie skonstruowane w oparciu o węgiel i wodę. No, Mhm. stąd też per analogiam usiłowano nam do niedawna przynajmniej wtłoczyć do głów, że wszelkie życie musi być oparte na węglu i na wodzie. Dzisiaj, wszelkie inne koncepcje, o których pisano głównie w fantastyce naukowej, uznawano, że to jest, wiecie państwo, takie tam opowieści różnej treści. Woda i węgiel to mają być podstawy. Okej, wielu dało się przekonać. Dlaczego? No dlatego między innymi, że węgiel, no, ma tak naprawdę 4 ręce. 4, bo ma 4 elektrony, które może dzielić, współdzielić z sąsiednimi atomami i dzięki temu może tworzyć różnego rodzaju związki, niezliczoną praktycznie rzecz biorąc liczbę kombinacji, bo jak Państwo zajrzycie do chemii organicznej, czyli właśnie tej opartej na węglu, to tych związków, które węgiel może utworzyć, jest naprawdę cała masa. Węgiel może tworzyć łańcuchy, pierścienie, sieci trójwymiarowe, no po prostu całe mrowie. Myślę, że bez żadnej przesady można powiedzieć, że węgiel to jest coś w rodzaju klocków Lego i to w takiej wersji premium, takich klocków chemicznych. Z tego węgla można zbudować praktycznie rzecz biorąc wszystko. Oczywiście wszystko weźmy w cudzysłów. To taki chwyt retoryczny. W dodatku dochodzi do tego pewna stabilność, którą węgiel reprezentuje, bo cząsteczki organiczne są trwałe. One, no właśnie, że są trwałe, to są w stanie przetrwać na przykład w środowisku wodnym, ale jednocześnie są na tyle elastyczne, no, powiedzmy chemicznie, że wchodzą w reakcje, różnego rodzaju reakcje, bo przecież życie to w naszym wykonaniu to są reakcje chemiczne, nieustannie w nas zachodzące, na przykład w naszych ciałach. No i tak to po prostu wygląda. To dlatego ten duet węgiel i woda, no on stworzył życie na Ziemi. I przypuszczam, że dlatego, ale to jest raczej dowód na pewną, ważę słowa,
więc może nie ociężałość, ale pewne takie pójście kolejną pewną, że skoro już tak jest, to tak już musi być w całym wszechświecie. I jakie to ma znaczenie? Ano chociażby takie, że jeśli naukowcy, ci poważni naukowcy, oczywiście są naukowcy niepoważni, którzy troszkę się nie zgadzają z tym podejściem, że tylko węgiel i woda, ale ci bardzo poważni, utytułowani naukowcy mówią, że jeśli szukamy życia we wszechświecie, to musimy zawsze szukać takich rejonów wokół gwiazd, w których woda może występować w stanie niezamrożonym, ani też nie w postaci lotnej, tylko takiej płynnej. Tylko w takich okolicach może pojawić się życie. Jak to jest w świecie naukowym? No to jeśli nawet większość reprezentuje taki pogląd widzenia, no to, przepraszam, taki punkt widzenia, no to jednak zawsze znajdą się ludzie, którzy mówią: nie, nie, to tak wcale nie musi być. Może powinniśmy jednak naszą sferę poszukiwań rozszerzyć i nie ograniczać się tylko do tych miejsc we wszechświecie, gdzie woda występuje w stanie płynnym. Może trzeba szukać inaczej, zupełnie inaczej. W związku z tym może trzeba szukać rywala dla węgla. I tu od dawna, od lat 40., 50., pojawia się krzem. Krzem, który jest w jakiś sposób pokrewny węglowi. Wystarczy spojrzeć na układ okresowy. O życiu krzemowym można już było na przykład przeczytać, weźmy polską literaturę science fiction, to jeśli sięgniecie Państwo po trylogię kosmiczną Borunia i Trepki, czyli Proxima, Zagubiona przyszłość i Kosmiczni bracia, to tam, szczególnie w ostatnim tomie, w Kosmicznych braciach, życie oparte na krzemie pojawia się. Zatem to jest koncepcja dosyć stara. No, naprawdę sporo lat minęło, prawie 100, no 80 to już na pewno. Zatem krzem. Ale takich pierwiastków, które mogłyby nieść, może bardziej przenosić inne dziwne życie, jest znacznie więcej. No, german, bor, fosfor. Na pewno o tym będziemy jeszcze mówić. Mhm. Dlaczego w ogóle, albo może inaczej, jak działają ciecze jonowe i dlaczego naukowcy uważają je za taką dosyć poważną alternatywę dla wody? Hmm. Ciecze jonowe. To jest nowa dosyć koncepcja. Ona się pojawiła niedawno w MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology. To takie miejsce, w którym zaczęto rozważać alternatywy dla wody, no i starano się, no dobrze, może najpierw powiedzmy, czego tak naprawdę szukano, bo ja już to sygnalizowałem, planety, na których woda występuje w postaci ciekłej, uważano do tej pory za takie miejsca, w których życie może się rozwijać. Zadano pytanie, ale czy aby na pewno to jest jedyna możliwość? A co z planetami, które są gorące, których ciecze przestają być cieczami, ulatniają się, albo z planetami, które są przeraźliwie chłodne i woda tam po prostu zamarza. I w MIT zaczęto mówić o tym, że no, to byłoby możliwe. To byłoby możliwe, żeby życie powstawało w oparciu o inny rozpuszczalnik, bo tak dla potrzeb naszej rozmowy powiedzmy sobie od razu, że woda w naszym życiu, w tym życiu ziemskim, pełni rolę rozpuszczalnika. Nie zawsze i nie wszędzie, ale przyjmijmy to, że to jest takie miejsce, to jest taki preparat, który pełni rolę rozpuszczalnika oraz pewnego wspomagacza reakcji, które zachodzą w naszych organizmach. I moim zdaniem
nie tylko moim zdaniem, od dawna ludzie, którzy czytają fantastykę naukową, po prostu wiedzieli, że trzeba szukać innych rozwiązań. Doszli do tego również w końcu naukowcy. Doszli do wniosku, że życie bez wody jest możliwe. I to naukowcy opisali taką klasę cieczy, które mogą pozostawać w stanie płynnym, właśnie być cieczami na skalistych, gorących planetach, w światach, które po prostu wydawały nam się do tej pory niemożliwe do tego, żeby powstało na nich życie. Te ciecze jonowe, o których wspomniałeś, to są takie ciecze, w których cząsteczki występują w postaci, no właśnie, ujemnie i dodatnio naładowanych e, takich cząstek i, i charakteryzują się tym, że one mają bardzo niską lotność. Pozostają w stanie ciekłym tam, gdzie woda dawno by wyparowała, czyli na bardzo gorących planetach świetnie by się sprawdzały. W tym laboratorium, o którym wspomniałem, czyli tego Massachusetts Institute of Technology, wykazano, że takie ciecze mogą powstawać na przykład z kwasu siarkowego i ze związków azotu, a więc powstawać z takich substancji, które są dosyć powszechne na wielu planetach, nawet w Układzie Słonecznym. One występują. Kwas siarkowy, azot, to właściwie nie ma problemu. Jaki jest z tego wniosek? Bo ten wniosek jest tak naprawdę najważniejszy. Ja już go właściwie raz, dwa razy wypowiedziałem. To powtórzę po raz trzeci. Okazuje się, że ta strefa zamieszkiwania, ta strefa życia bardzo by się przy takim założeniu cieczy jonowych zastępujących wodę, bardzo by się rozszerzyła. Czyli życia nie szukamy w takim wąskim paśmie, tylko to pasmo znacznie, ale to znacznie by się rozszerzyło. No tak, ale w klasycznej chemii życia woda jest królową, bo świetnie rozpuszcza wiele substancji i przy okazji, nie dość, że je rozpuszcza, to uczestniczy w reakcjach chemicznych. Od razu powiedzmy, że te ciecze jonowe to jest troszeczkę inna liga niż woda. Inna liga i to raczej w dół, to znaczy one nie są aż tak uniwersalne jak woda w naszych warunkach, ale z drugiej strony one mogą funkcjonować w warunkach znacznie trudniejszych, w których woda po prostu nie występuje, bo ulatuje gdzieś w atmosferę. W związku z tym powtórzę to, ciecze jonowe mogą przetrwać na rozgrzanych, suchych powierzchniach przy cienkich atmosferach. Woda dawno by odparowała i uleciała sobie gdzieś daleko, daleko, a ta woda po prostu zniknęłaby, a ciecze jonowe wręcz przeciwnie. Ujmując rzecz bardzo naukowo, no nie, może nie bardzo, trochę naukowo, to ciecze jonowe to są tak naprawdę sole, różne sole, których temperatura topnienia jest poniżej 100 stopni Celsjusza, a drugą charakterystyką jest to, że mają znikomą prężność par. Pod tym mądrym sformułowaniem, przemądrzałym właściwie, kryje się to po prostu, że w bardzo niewielkim stopniu parują. To jest takie parowanie wręcz powiedziałbym symboliczne, a zatem może być gorąco jak w piecu, a i tak nie parują. Mhm. Powiem tak, Wenus bardzo często jest przedstawiana jako taka piekielna planeta. I co Twoim zdaniem sprawia, że nagle staje się ona takim interesującym dosyć kandydatem w tych poszukiwaniach życia? To jest właściwie, Wenus zawsze była podawana
jako takie miejsce, które no już wszędzie może być życie, znowu cudzysłów wszędzie, ale na pewno nie na Wenus, bo nie dość, że ciśnienie absolutnie koszmarne, to jeszcze temperatura taka, nawet się mówi o tym, że na Wenus występują najwyższe temperatury, jakie można odnotować w Układzie Słonecznym. To paradoks, bo one są wyższe nawet niż na Merkurym, który jest znacznie bliżej Słońca. Taki paradoksik, ale to się wiąże z całym tym systemem atmosferycznym, który występuje na Wenus. I Wenus zawsze, no od dawna przynajmniej, kiedy już poznano, jak mniej więcej Wenus funkcjonuje, no Wenus była podawana jako taki przykład planety, która na pewno nie może być kolebką życia. A tymczasem to piekło, bo tak mówi się o Wenus, wydaje się interesujące, bo już powiedziałem o cieczach jonowych, no i no cóż, mówiłem o zasadach azotowych, a tam jeszcze w dodatku masa kwasu siarkowego, bo tam mamy chmury kwasu siarkowego na Wenus, no to jest znakomite miejsce, żeby tam ciecze jonowe powstawały. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, w warunkach, w których jest kilkaset stopni Celsjusza, kiedy ciśnienie jest miażdżące wszystko, sądy radzieckie to odczuły, kiedy zostały wręcz zmiażdżone po bodajże półgodzinnym działaniu, po prostu nie wytrzymywały ani ciśnienia, ani temperatury, może się okazać, że w tamtych warunkach te podejrzenia, że jedna z sąd odnotowała nawet jakiś przejaw życia, to jest oczywiście dyskusyjne i do dzisiaj nikt tego tak naprawdę nie udowodnił, ale no, mówi się o tym, że gdzieś tam nawet na filmie widać, że coś tam się skrada. Kiedyś to się wydawało kompletnym idiotyzmem. Dzisiaj, w świetle tych nowych koncepcji, może się okazać, że to nie jest aż takie głupie, jak się wydawało, i że te składniki, czyli kwas siarkowy, te proste zasady azotowe, one rzeczywiście mogą, mogą wytworzyć na Wenus życie, te ciecze jonowe, które są stabilne w tamtych temperaturach i w tamtych ciśnieniach, no one mogą spowodować, że życie tam zaistnieje, że te ciecze jonowe będą rozpuszczać tamtejsze biomolekuły, bo znowu to będą zupełnie inne biomolekuły niż te, które występują na Ziemi, ale to przecież nie ma tak naprawdę większego znaczenia. Ważne jest to, czy na bazie cieczy jonowych życie będzie mogło się zorganizować. Teoretycznie, według tych prac MIT, wydaje się, że tak. Mhm. Teraz może przejdźmy troszeczkę do kwestii związanych z pierwiastkami, bo widzisz, krzem, bor, fosfor, w ogóle wymieniasz wiele takich potencjalnych pierwiastków, wymieniasz wiele tych pierwiastków jak takie potencjalne fundamenty życia. I który z nich uważasz tak naprawdę za najbardziej obiecujący i dlaczego? Co jestem za małym misiem, żeby takie rzeczy rozstrzygać. Tu się mogę opierać tylko i wyłącznie na ludziach, którzy no, wiedzą o chemii i szczególnie o tej niezwykłej planetarnej chemii nieco więcej niż ja. I trzem, owszem, uznano od dawna za obiecujący, o tym już mówiłem, ale tak naprawdę krzem ma trochę trudniej niż węgiel. W obecności tlenu na przykład krzem tworzy takie struktury, to są krzemiany. Tak naprawdę, jak się Państwo chcecie spotkać z krzemianami, to wystarczy wyjść na plażę. To są krzemiany. Piasek tak naprawdę, a piasek to nie jest, to nie jest dobra baza dla jakiejś dynamicznej biochemii. W dodatku w wodzie
te związki krzemu są bardzo mało rozpuszczalne. No ale przecież nie chodzi o wodę. No to w ogóle jest nieporozumienie. Jeżeli mówimy o jakichś istotach, jakimś życiu krzemowym, to wcale nie oznacza, że to ma coś mieć. O, znowu moja gadajka się Mhm. odezwała w komputerze. To wcale nie oznacza, że to ma być życie, które w jakiś sposób bazuje, jakoś odnosi się do wody. Może po prostu to życie krzemowe, nie, no, nie może. Na pewno to życie krzemowe wody po prostu nie potrzebuje. Na planetach suchych, zimnych, takiej, które mają atmosferę ubogą w tlen, y, krzem mógłby stworzyć własną chemię, na przykład w postaci silikonów. To są długie, bardzo długie łańcuchy, atomy krzemu i tlenu, i to teoretycznie mogłoby stworzyć jakieś życie. Mhm. Takie życie, od razu powiem to, no, żebyśmy nie mieli złudzeń. To zresztą jest takie opowiadanie Artura C. Clarke'a, w którym on przedstawia istotę opartą, której biologia oparta jest na krzemie i to jest istota, która trochę przypomina żółwia, takiego pancernika, coś takiego. Mało się to rusza, bardzo się rusza powoli i no cóż, to jest zupełnie inne. Boruń i Trepka w tej trylogii, o której wspomniałem, również przedstawiają to życie takie bardziej, ono jest mniej ruchliwe, ale niebezpieczne z kolei dla naszego węglowego życia. Mhm. Mówi się o tym, że takie życie byłoby bardziej płynne, bo silikony mają konsystencję oleju czy też gumy, i zatem to byłby zupełnie inny świat. To byłby świat istot, które bardzo nieznacznie przypominałyby życie, które my znamy. Znamy drzewa, w ogóle rośliny, znamy zwierzęta. To wszystko wyglądałoby inaczej. Inna chemia, a zatem nawet sposób, nawet kształt tych istot, tych tworów biologicznych byłby zupełnie inny, bo inna byłaby ich chemia. No ale skoro już wymienialiśmy różne pierwiastki, to odważmy się spojrzeć na bardziej egzotycznych kandydatów do takiego życia. Jest german. To jest pierwiastek, który leży w tej samej grupie pierwiastków co węgiel i krzem. I on również teoretycznie przynajmniej może tworzyć łańcuchy, takie podobne łańcuchy do związków organicznych, tych węglowych. Jest jednak pewien problem. Myślę, że to jest bardzo ważny problem, aczkolwiek niewykluczający. No bo związki germanu są stosunkowo rzadkie we wszechświecie. Ta mała dostępność oznacza, no myślę, że to słuszna uwaga, oznacza, że trudno sobie wyobrazić, żeby całe biosfery opierały się na germanie, bo o ile węgiel jest pierwiastkiem naprawdę bardzo, bardzo rozpowszechnionym, no chociażby na naszej planecie, to german chyba nie, bo on jest wyżej, jeśli chodzi o układ okresowy i na ogół występuje dosyć rzadko, ale ostatecznie możemy wyobrazić sobie taką, taką enklawę gdzieś we wszechświecie, jakieś takie miejsce, w którym na skutek jakiegoś przypadku German występowałby znacznie częściej. Byłoby go dużo. To musiałoby się na to złożyć no, szereg procesów gwiazdowych, ale no, teoretycznie moglibyśmy założyć, że jest taka planeta, na której Germanu jest dużo. A gdyby tego Germanu było dużo, no to mogłoby teoretycznie życie na bazie Germanu powstać. Nie tylko całe związki, ale wręcz całe takie struktury przypominające biologię. Oczywiście, to co mówiłem na początku, ponieważ Germanu jest w tym obserwowalnym wszechświecie, do którego
w ogóle możemy dotrzeć i który możemy obserwować na tyle intensywnie, żeby coś o nim powiedzieć, to w tym wszechświecie zdaje się, że jeszcze na takie miejsce nie natrafiliśmy. Ale wszechświat jest, jak Państwo zapewne wiecie, gigantyczny. W związku z tym zakładanie, że takiego miejsca we wszechświecie nie ma, gdzie German rządzi, no to jest duża odwaga, naprawdę duża odwaga. Więc teoretycznie German również mógłby być taką bazą dla życia innego niż życie oparte na węglu. Okej. Kolejną, alterna No, no. Mhm. Kolejną taką alternatywą dla węgla, dla germanu, dla krzemu są polimery fosforowo-azotowe. To jest znowu dziwadło, ale robi się ciekawie, bo fosfor i azot to są pierwiastki, które występują no dosyć często. To nie są rzadkie pierwiastki i one mogą tworzyć długie łańcuchy, takie naprzemienne łańcuchy, gdzie te atomy są tak naprzemiennie upakowane. To są tak zwane no właśnie, polifosfazery chyba, ale tu się proszę na mnie nie powoływać. Polifosfazery tak na 80%. Proszę mnie sprawdzić. W każdym razie te substancje realnie istnieją. Istnieją zarówno w naszej chemii, y, chociażby używane są jako materiały ogniotrwałe. I myślę, to nie ja myślę, ja się po prostu z tą myślą zgadzam, że taki szkielet chemiczny mógłby być podstawą no, zupełnie, ale to absolutnie zupełnie innej biochemii niż ta nasza węglowa. Problem jest, ale on nie jest wielki. Co więcej, jakby rozszerza znowu strefę, w której życie może występować. Bo o ile poszerzyliśmy sobie o wysokie temperatury, w przypadku, o którym już mówiłem, to tych cieczy jonowych, krzemu i tak dalej, to tutaj te inne rozpuszczalniki niż woda w tym wypadku muszą występować, no bo na przykład świetnym rozpuszczalnikiem dla takich preparatów byłby amoniak. E, A coś takiego, w ogóle ciekłe węglowodory z kolei, które też mogłyby być rozpuszczalnikiem, występują na przykład na tytanie. To jest moim zdaniem świetny przykład, że również w niskich temperaturach życie mogłoby się rozwijać, znowu nie na bazie wody, ale na bazie zupełnie innych rozpuszczalników. Dotychczas w ogóle tego nie uwzględniano, a to jest otwarcie teoretyczne. Powtarzam cały czas wszystko to, co mówię, to jest teoria. Teoria wysnuta przez naukowców, ale jednak teoria. Ale teoria otwierająca drzwi do całkiem innych, nieziemskich światów, które jeśli nawet nie występują w naszym układzie słonecznym, to mogą gdzieś tam we wszechświecie występować. Naprawdę ogrom wszechświata, z którym stykamy się, coraz bardziej się stykamy, bo tak jak ja to lubię powtarzać, w pierwszej połowie XX wieku uważano, że wszechświat to jest kilkanaście, może kilkadziesiąt galaktyk. Dzisiaj wiemy, że to się ma nijak do tego, co wiemy. To nie jest kilka, czy kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt galaktyk. Tego jest nieprzebrana ilość. Wielkość wszechświata powoduje, że te nasze czysto teoretyczne rozważania o tej innej biochemii, o tej innej biologii, one wcale nie muszą być aż tak teoretyczne, jak nam się to wydaje. Kolejnym pierwiastkiem, który mógłby stać się podstawą życia, jest bor. Bor tworzy takie dziwaczne, ale dosyć stabilne struktury. To są tak zwane karborany, czyli związki boru i węgla. I na czym polega ta dziwność? One tworzą coś w rodzaju klatek. Klatek, czyli takich wielościennych tworów,
które teoretycznie mogłyby się stać fundamentem stabilnych cząstek życia. Bo znowu przypomnę, że nasze DNA jest strukturą wielowymiarową. Trzeba, jak się patrzy na DNA, trzeba mówić o helisie. To nie jest spirala. Spirala to jest coś na płaskim. Helisa to jest coś w trzecim wymiarze, więc warto o tym pamiętać. Często ten błąd się pojawia, a zatem być może bor mógłby stanowić właśnie jakąś podbudowę pod życie. I tu znowu jest ten sam problem, który występował w przypadku germanu, czyli bor jest rzadki, a nawet powiedziałbym, że bardzo rzadki we wszechświecie. Na Ziemi to on występuje, o ile mnie pamięć nie myli, głównie dzięki procesom geologicznym. Czasami dzięki jakimś kosmicznym wtrętom, czyli wiecie Państwo, atakuje nas jakieś ciało, które spada na Ziemię i przynosi nam bor, ale to są te wyjątki. I dzisiaj trudno sobie wyobrazić, aby całe biosfery opierały się na borze, na związkach boru, który jest, mówię, mało dostępnym elementem, ale znowu mało dostępnym w tym rejonie wszechświata, w którym się znajdujemy. Nie mamy żadnej gwarancji, no to właśnie bardzo dobrze, że nie mamy tej gwarancji, że gdzieś tam daleko, daleko nie jest inaczej. A już na pewno mogę powiedzieć, że jako dodatek do jakiejś biosfery, takie życie oparte na Boże to jak najbardziej. Jeśli mam szukać jeszcze kandydatów do innych podstaw życia, to są tak zwane komórki metalotlenkowe. Cóż to za twór? To jest dosyć nowa wizja, ale w laboratoriach udało się zaobserwować, że takie niektóre związki metali z tlenem, to się nazywa, i znowu nazwa mi uciekła, poliksometalany. Muszę sprawdzić, przepraszam. Tak, poliksometalany są, one mogą się organizować w pewne struktury przypominające jako żywo błony komórkowe. A błona komórkowa to jest takie specyficzne urządzenie biologiczne, które zachowuje się w pewien określony sposób. Jedną stronę przepuszcza, drugą nie przepuszcza i tak dalej, i tak dalej. To sobie można sprawdzić, bo akurat o błonach komórkowych to w internecie znajdziecie Państwo na pierwszej, lepszej stronie, jak to wygląda. I te metalotlenkowe komórki, jak się tworzą, to no one tworzą takie pęcherzyki. To jest może prymitywne, no to co może takie prymitywne komórki i to wcale nie jest gwarancja, że tak wygląda to inne życie, ale podbudowa jest, bo one niejako naturalnie ze swej natury chemicznej tworzą właśnie coś w rodzaju komórek. To powtarzam, to nie jest życie. My tu na Ziemi nie otrzymaliśmy takiego życia, ale ta komórkowatość, ta możliwość tworzenia komórek, okazuje się, że ona nie jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla węgla. Można zatem wyobrazić sobie światy, gdzie życie jest no, z naszego punktu ziemskiego, z punktu widzenia ziemskiego, to jest nieorganiczne. Jest mineralne, może metaliczne, ale to nie wyklucza tej samoorganizacji, z jaką mamy do czynienia w przypadku związków węgla. Myślę, że można w tym momencie, jak już podałem kilka pierwiastków, kilka związków, można sobie zadać pytanie. Ono jest naturalne dosyć. To pytanie brzmiałoby mniej więcej tak, ale dlaczego, skoro jest tyle możliwości, to życie na Ziemi wybrało wodę i węgiel?
Wracamy niejako do początku. I tu odpowiedź jest prosta, a jednocześnie może niesatysfakcjonująca dla tych wszystkich, którzy lubią sobie pomarzyć o obcym życiu. No, być może właśnie dlatego, że węgiel jest najlepszy. On jest wszechstronny, najbogatszy, jeśli chodzi o kombinacje, dostępny we wszechświecie, bo węgiel to naprawdę w gwiazdach powstaje i jest naprawdę łatwo dostępny. I z tej perspektywy ktoś by mógł powiedzieć, no, zatem we wszechświecie to tylko życie węglowe występuje. No niekoniecznie. Ja bym powiedział w ten sposób, że nasza ziemska, węglowa przyroda udowodniła, że potrafi się dostosować do różnych warunków, że życie ma coś takiego w sobie, że jak już powstanie, to ono się wciska wszędzie. Ale z tą analogią można pójść dalej. Skoro już gdzieś we wszechświecie, w jakimś miejscu ta mityczna przyroda zaryzykuje zbudowanie innych łańcuchów, innych związków, innych rozpuszczalników niż woda, no to nie ma przeszkód, żeby jakoś to życie się rozwijało. I to myślę, że kosmos jest tak wielki, tak pełen niespodzianek, tak pełen planet o różnych takich ekstremalnych warunkach. My się często ekscytujemy, że to jakaś wielka planeta gdzieś tam pozasłoneczna, w jakimś układzie. Tam absolutnie, naukowcy często to powtarzają, absolutnie nie do życia. Tam życie jest niedostępne. Prawda, ale w takim wydaniu, jakim my je znamy, czyli węglowo-wodne, ale może właśnie amoniak, metan mogą dać przewagę, obecność tych związków może dać przewagę zupełnie innym rozwiązaniom, no nie bójmy się tego słowa, biologicznym. To będzie inna biologia i no cóż, to oczywiście może nas w jakiś sposób szokować, ale w innych miejscach to może być codzienność. I jeszcze jedno się pytanie pojawia. Czy my tak naprawdę, kiedy zetkniemy się z innym życiem, innym niż węglowe, to będziemy potrafili takie życie rozpoznać? Bo już powiedziałem, to życie oparte na krzemie może przypominać, nie wiem, plamę oleju albo coś takiego galaretowatego, coś takiego, co życia nie do końca nie z życiem się kojarzy. To może być wręcz życie, które bardziej przypomina minerały niż i to chociażby Boruń i Trepka i kosmiczni bracia, bardziej przypomina minerały, skały, niż to życie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Ale no, powiem tak, wybaczcie Państwo naukowcy, ale to, że Wasze definicje życia nie pasują, czy nie pasowałyby do tego rodzaju innego życia, to jest Wasz problem, a nie problem ludzi, którzy myślą w sposób bardziej otwarty. Nie przesądzają tego, jak jest, tylko dopuszczają, że mogłoby być inaczej. I tak jak mówiłem, bardziej płynne, bardziej silikonowate. No, jeśli w przyszłości uda się nam odkryć życie, które nie przypomina życia opartego na węglu i na wodzie, to myślę, że możemy mieć problemy z rozpoznaniem, czy to tak naprawdę jest życie. Właśnie. Jeszcze powiedz mi na zakończenie, czy możemy dziś powiedzieć, że mamy wreszcie jakieś takie realne przykłady tej całej alternatywnej biochemii? Realnych przykładów nie, znaczy, no tak, to jest właśnie wkopać się, odpowiadając na pytanie. Realnych przykładów życia nie mamy, ale mamy przykłady biochemii, w każdym razie chemii życia, teoretycznej, możliwej chemii i naukowcy o tym mówią. No, my tak naprawdę nie potrafimy stworzyć życia z tych
pierwiastków, które mamy do dyspozycji na Ziemi. Nie potrafimy powtórzyć aktu kreacji, więc nie potrafimy również powtórzyć aktu kreacji z innych pierwiastków. Ale no, wiecie Państwo, to jeszcze nic nie oznacza. Tak jak przyroda stworzyła życie na Ziemi, którego my nie potrafimy stworzyć, tak mogła stworzyć, tak, czym jest przyroda, to jest inne, no, ale po prostu warunki, które gdzieś panują, mogą stworzyć inne życie. Ja przepraszam, teraz taki mały trend, może nie do końca dotyczący biologii, ale naukowcy mają taką źle, część naukowców ma taką brzydką cechę. Dzielą włos na czworo. Czasami zachowują się wręcz jak ludzie niespełna rozumu. Zaraz to wytłumaczę, ale najpierw pewna anegdota, bo to, co robią niektórzy naukowcy, przypomina mi takie wydarzenie z okresu moich studiów. Pewien wykładowca od prawa konstytucyjnego, to były czasy komuny, zadał na wykładzie dosyć takie czujne pytanie: panowie, panowie, czy uważacie, że socjalizm wymaga reformy? No, zaczęli się tam ludzie rozglądać, ale w końcu zaczęli odpowiadać, no, że tak, że to by można zmienić, tamto by można zmienić, siamto. Ten wykładowca, którego nazwaliśmy Reaganem, bo jego fizyzm rzeczywiście Reagana przypominała, to były lata 80., słuchał nas, uśmiechał się, to wzbudziło mój niepokój, uśmiechał się pobłażliwie, kiedy tam te różne projekty modernizacji, usprawniania, reformowania socjalizmu padały. I w pewnym momencie podniósł rękę i powiedział: no już dosyć, dosyć, ja Państwu odpowiem na to pytanie. Otóż socjalizm nie wymaga reformy, ponieważ jest to ustrój najdoskonalszy, jaki może tylko istnieć, a najdoskonalszych ustrojów się nie reformuje. W związku z tym te reformy są zupełnie niepotrzebne, bo wpisane w socjalizm jest to, że on się sam zreformuje. I teraz pewno Państwo zachodzicie w głowę, jaki to ma związek z tym, o czym dzisiaj opowiadałem. Otóż naukowcy, kiedy nazwałem ich tak niepochlebnie, też mają taką tendencję, że skoro mamy węgiel i wodę, to po co szukać dziury w całym? Po co kombinować? Nie, mamy węgiel, mamy wodę, tak będzie życie wyglądało w całym wszechświecie. Tak jak z tym socjalizmem, proszę Państwa, no tak, nie dało się go zreformować, trzeba go było po prostu zaciukać i wyeliminować. Więc może ten sposób myślenia również należałoby jakoś tam zaciukać i wyeliminować. Raczej cenię sobie tych wszystkich, którzy mają otwarte głowy, którzy mówią, że szukajmy, najwyżej popełnimy błąd. No, tych naszych teorii nie jesteśmy w stanie zweryfikować tutaj na Ziemi, ale może już na przykład na Wenus albo na przykład na Tytanie uda się odkryć życie alternatywne. Tylko tak, to o czym była mowa w pytaniu. Czy my będziemy w stanie rozpoznać, że to jest życie? Czy też olejemy, powiemy, to jakieś tam skały sobie są i przejdziemy obok tego życia, nie zwracając na to życie uwagi. Ono wcześniej czy później upomni się o swoje i da nam znać, że no zaraz, nawet jeśli nie będzie świadome, no da znać, zaraz, ale ja tu jestem. Tylko taka postawa, którą zarysowałem, odwołując się do dawnych lat i do socjalizmu, taka postawa wśród naukowców martwi mnie, bo oni będą szukać tego, co znają. A przecież dla mnie to jest oczywiste, że skoro wypuszczamy się w daleki wszechświat, albo ten bliski całkiem, ale w końcu Tytan tak blisko Ziemi nie leży. Skoro się tam wypuszczamy, to bądźmy przygotowani na to, że życie
które tam zastaniemy, to nie tylko nie będzie opierało się na tych pierwiastkach, na tych związkach chemicznych, które występują na Ziemi, ale też będzie miało zupełnie inną formę. Skoro gdzieś tam będzie się ocierało o metan, gdzieś tam będą zupełnie inne związki, to dlaczego ono ma wyglądać tak jak nasze życie? Ma mieć ręce, nogi, ma mieć humanoidalne kształty, no to w przypadku takich wyżej zorganizowanego życia, ale na przykład w przypadku życia roślinnego, to życie, no nawet nie wiem, czy to będzie życie roślinne, to pseudoroślinne życie, ono też może wyglądać zupełnie inaczej. Nadzieja na to, że inna biologia, inne, inne warunki wykreują bardzo podobne kształty, bardzo podobne rozwiązania przetrwania, jest nadzieją moim zdaniem płonną, bo czego innego będzie potrzebowało życie na Tytanie niż życie na Ziemi. Dlatego ja się martwię, że jeśli pałeczkę, taką, taką rolę przewodnią wśród naukowców będą mieli ci, którzy uważają, że jest wszystko wyjaśnione, my wszystko wiemy, węgiel, woda i żadnych innych, to wtedy będziemy mieli problemy, będziemy mieli duże kłopoty. Natomiast mam cały czas co do tego nadzieję. Jeśli nauką będą sterować, będą jej przewodzić ludzie, którzy mają otwarte umysły i zakładają, że życie to nie tylko węgiel i woda, to wtedy, to właśnie wtedy mamy szansę to inne życie rozpoznać, nawet jeśli ono będzie wyglądało kompletnie inaczej niż to życie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Dzięki ogromne za wspólnie spędzony czas. Myślę, że otworzyłeś takie dosyć ciekawe podwoje przed nami, żeby się troszeczkę głębiej zastanowić i wyjść poza te stereotypy. My ciekawi jesteśmy Waszych komentarzy. Ja serdecznie zapraszam na Spotify do Marka. Namiary są zamieszczone pod naszą rozmową, jak i również na kanał do Marka. Myślę, że warto tam odwiedzić i zobaczyć. Troszeczkę ciekawych rzeczy tam się zawsze pojawia. Dzięki ogromne, Marku. Dzięki Ja też wszystkim pięknie spędzony dziękuję czas. za te moje za wysłuchanie tych moich fantazji. No nie tylko moich okazuje się, bo jednak to jest dla mnie budujące bardzo, że spora część naukowców jednak idzie w tym kierunku i nie patrzy wąsko, tylko patrzy szeroko, że to nie tylko węgiel i woda. To jest naprawdę dla mnie ważna rzecz, bo jeszcze to jest, proszę Państwa, zadziwiające. Jeszcze 10-20 lat temu, gdybyście powiedzieli głośno to, o czym dzisiaj mówiłem, i powiedzieli to w towarzystwie biologów, to byście usłyszeli, że jesteście no, sympatycznymi, ale wariatami, że żadnych takich, nic takiego. Węgiel, woda, tego się trzymajmy. Na szczęście inne są czasy i mam nadzieję, że to się utrzyma. Dzięki ogromne, pozdrawiamy, czekamy na Wasze komentarze. Trzymajcie się.